Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Ten odcinek będzie troszkę bardziej mówiony, bo jest sporo rzeczy, które chciałbym przekazać, ale głównym tematem tego odcinka będzie po prostu podsumowanie tego całego 3-miesięcznego okresu, który jest za nami. Pierwsze 2 tygodnie były zdecydowanie najtrudniejsze, jeśli chodzi pod takim względem życiowym. No wiadomo, człowiek jest obolały, nie może zginać tej nogi, praktycznie w ogóle nie ma zgięcia w nodze. Z każdym dniem to zgięcie się poprawiało. No ale byłem wykluczony z takiego normalnego, codziennego życia, nie mogłem tak naprawdę nic zrobić, nie mogłem wynieść śmieci, nie mogłem wyjść psem na spacer, no wszystko za mnie musiała robić moja żona. Ale jeśli chcecie wiedzieć dokładnie, jak to wyglądało, no to tak jak powiedziałem, macie odcinek na kanale. Kolejnym etapem, którego nie widzieliście tak stricte jako z odcinka, był ten etap pomiędzy 2. a 6. tygodniem. Wspominam go dosyć okej, ale im dłużej chodziłem o kulach, tym coraz większa frustracja we mnie się wzmagała. Data porodu mojej córki wypadała idealnie z momentem, kiedy ja miałem te kule odstawić. Tak więc ten ostatni tydzień był dla mnie strasznie nerwowy ze względu na to, czy ja będę na porodówce o kulach, czy nie. Czy ja będę mógł przenieść tą swoją córeczkę, czy nie. I pod względem życiowym ten okres był naprawdę trudny. Jeśli chodzi o treningi, to chyba nie ma żadnego okresu w rehabilitacji, który jest fajny. Na pewno w tym okresie miałem taki pierwszy moment słabości, moment, w którym czułem się źle i o tym momencie też opowiadam, więc nie będę się tutaj za bardzo rozwodził. Możecie to zobaczyć w tym odcinku, o którym cały czas mówię, czyli te moje pierwsze 2 tygodnie po operacji. Cały czas będę powtarzał, że postępy rehabilitacji będą zależały od tego, jak organizm pacjenta i jego kolano zareagowało na operację. Czynniki, które poprawiają wynik pooperacyjny, szerzej omówiłem w filmie dotyczącym pierwszych 2 tygodni rehabilitacji Pawła. Tu wspomnę gwoli przypomnienia o 2 czynnikach. Po pierwsze, podjęciu decyzji o operacji do 1. tygodnia lub po 8 tygodniach od wystąpienia urazu. Po drugie, odpowiednim przygotowaniu się do operacji. Z uwagi na mikrozłamanie chrząstki i reinsersję korzenia tylnego łąkotki bocznej, faza wczesna pooperacyjna wydłużyła nam się do 6 tygodni. W tym etapie skoncentrowaliśmy się na redukcji bólu, obrzęku i zwiększaniu bezbolesnego zakresu ruchu. Tutaj przydała się terapia manualna, Game Ready, szyna CPM i przede wszystkim ćwiczenia, bo ćwiczenia są tak naprawdę najważniejsze, na nich powinna się opierać rehabilitacja, a nie opierać się tylko na terapiach pasywnych. Jak pamiętacie może z poprzednich odcinków, wykorzystywaliśmy napad transfer krzyżowy, czyli trenowaliśmy kończynę zdrową, by wspomóc utrzymanie siły w kończynie operowanej. Robiliśmy trening na górne partie, by troszeczkę tutaj sprawność utrzymać, żeby czuł się umięśniony, żeby też był ciągle w ruchu. Mieliśmy też troszeczkę cardio, żeby tutaj to serduszko popracowało, żeby ta krew krążyła po tym ciele i nam pomagała w szybszej regeneracji. Poza tym przeciwdziałaliśmy AMI, czyli Arthrogenic Muscle Inhibition, które szerzej również omówiłem w filmie dotyczącym pierwszych 2 tygodni rehabilitacji Pawła, czyli przeciwdziałamy wyhamowaniu mięśni, poprawiając właśnie ich pobudliwość, siłę i wytrzymałość. Ustawiliśmy najwyższy priorytet na wzmacnianie mięśnia czworogłowego uda. Wykonywaliśmy również dużo ćwiczeń oporowych nie tylko na kolano, ale też na staw biodrowy, staw skokowy i tułów. Nieocenionym narzędziem do wzmacniania pobudliwości mięśni i budowania siły był Compex, czyli elektrostymulator. Nie zapomnieliśmy też o nauce poprawnego chodu i cały czas szlifowania tej funkcji lokomocji. Etap został zakończony w momencie, gdy ortopeda prowadzący pozwoli nam go dociążyć i od tego momentu zaczęliśmy te nogi obciążać. To wchodzi teraz ten drugi etap, przy którym już zaczęliśmy obciążać kończynę operowaną. 6. tydzień mojej rehabilitacji był tak naprawdę przełomowy, ale nie tylko jeśli chodzi o samą rehabilitację, ale ogólnie jeśli chodzi o moje życie. Wraz z odłożeniem moich kul nadeszła najpiękniejsza chwila w moim życiu, czyli narodziny mojej córki, i wtedy uświadomiłem sobie, że istnieją plusy, tak naprawdę bardzo duże plusy tego, że jestem aktualnie kontuzjowany, bo po prostu mogę spędzić dużo więcej czasu ze swoją córką, pomóc mojej żonie, a w momencie, kiedy gram i jestem zdrowy, no to w tym domu mnie aż tak
często nie ma. Jeśli chodzi o samą rehabilitację, po tym 6 tygodniu, no w każdym momencie rehabilitacji są takie momenty, gdzie te ćwiczenia się zmieniają, więc też mentalnie jest to łatwiejsze do zrobienia, że tak powiem. Kiedy ten etap się kończy, dany etap się kończy, no zaczyna wierzyć taka monotonia, po prostu nie chce się tych ćwiczeń robić, bo to już jest któryś tydzień, który te same ćwiczenia musisz wykonywać, więc w momencie, kiedy ja odłożyłem kulę, no zaczęły się te fajne, powiedzmy, ćwiczenia, czyli no wzmacnianie nogi operowanej. No i to był taki kolejny bodziec, który wspominam no na początku dosyć ciężko, bo ta noga była jak galareta, naprawdę no było to bardzo męczące. Przypomniałem sobie te flashbacki z pierwszego razu, jak to szło i że no zaczynamy tą zabawę od początku, bo ta noga naprawdę potrzebuje ciężkiej pracy. Ogólnie najlepiej czuję się w treningu oporowym, gdzie przy stanie zapalnym, bólu, obrzęku trzeba dość mocno kontrolować i obserwować reakcję stawu na obciążenie. Dlatego podzieliliśmy się z Piotrem pracą tak, że od 3. dnia po operacji do 8 tygodnia głównie to ja odpowiadałem za obciążenie nogi kontuzjowanej. Później tę rolę przejął Piotr, bo on najlepiej się czuje wtedy, kiedy może dokręcić śrubę. A w tym etapie najważniejsze dla nas było odbudowa siły w kończynie operowanej. Do tego doszły lifty, czyli chcieliśmy dojść do dwukrotności masy ciała w przysiadzie lub w martwym ciągu, co jest wyznacznikiem wejścia w dynamikę. Trening skupiał się na hipertrofii z długim czasem pod napięciem. Polegaliśmy nadal na elektrostymulacji mięśniowej, ale też dodaliśmy BFR, czyli trening okluzyjny. I tu muszę przyznać, że to był prawdziwy game changer. Ponadto wykorzystywaliśmy ćwiczenia z zakresu propriocepcji, ćwiczeń kontroli motorycznej, tak żeby Paweł pracował nad jakością ruchu i też nad panowaniem swojego ciała w przestrzeni. Ten etap po odłożeniu kul jest dosyć fajny w rehabilitacji, ze względu na to, że w moim przypadku te efekty było widać bardzo szybko. Z każdego dnia, z dnia na dzień mogłem robić coraz większe ciężary, coraz lepsze miałem czucie tej nogi, coraz pewniej tą nogę czułem i po prostu no, zaczynacie żyć na nowo, kiedy nie musicie wstawać i myśleć o tym, gdzie są wasze kule, tylko po prostu idziecie gdzie chcecie. No, człowiek się czuje po prostu wolny. Ten etap między 6 a tym 14 tygodniem, w którym jestem aktualnie, czy 13, widać bardzo szybko tą różnicę w rehabilitacji, czy wizualnie, czy też odczuciowo. Tak jak mówię, przynajmniej to tak wyglądało w przypadku mojej rehabilitacji, bo wiem, że w przypadku innych może to wyglądać inaczej. I to jest też temat, który ja chciałbym bardzo mocno nakreślić i nakreślałem to od samego początku. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek się ze mną porównywał, bo jest to kompletnie bez sensu, szczególnie jeśli nie jesteście profesjonalnymi sportowcami. A nawet jeśli jesteście profesjonalnymi sportowcami, to znam przypadki rehabilitacji więzadeł krzyżowych, które trwały bardzo, bardzo długo. I to, że ja w momencie 3 miesięcy po operacji wyglądam super, nie znaczy, mam nadzieję, że tak się nie wydarzy, ale może być tak, że ja wyjdę na boisko i zaraz noga zacznie mi puchnąć, albo zaczną się pojawiać inne rzeczy, tego nie wiadomo. Paweł był przygotowany, więc było to zdecydowanie łatwiejsze, szybsze niż nawet ja zakładałem, chociaż też przeczuwałem, że to będzie dość szybka rehabilitacja, ponieważ poprzednia poszła dość gładko. Paweł jest takim wyjątkiem tutaj, ponieważ uwierzcie mi, mieliśmy na przestrzeni ostatnich tam powiedzmy 2-3 lat też 2 piłkarzy z takim samym budżetem, też za nich płacił klub i mieli sztab taki sam jak my teraz mamy, ta samą technologię i jeszcze więcej ludzi dookoła, a uraz był nawet delikatniejszy. Jedna rehabilitacja trwała 12 miesięcy, nawet do 14, a trzecia prawie 20 miesięcy, więc nie zawsze sztab, technologia, budżet załatwi wszystko. Czasami organizm nie współpracuje z rehabilitacją i to jest dość częste. Niestety trafiliście na to, że Paweł, który nawet nie chcę powiedzieć, że książkowo się rehabilituje, bo w książce powinien to robić zdecydowanie dłużej, ale no, Paweł jest dość kiepskim przykładem do porównywania się, jak powinna moja rehabilitacja wyglądać w 3-4 miesiącu, bo to jest jakiś kosmita. Ale dobrze przygotowany kosmita i uwierzcie mi, że będzie tutaj druga osoba, będzie miała dokładnie to samo 1:1 i może być to 2 razy dłużej.
dłuższa. Mogą być ponowne zabiegi, cięcie wzrostu, bla, 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 bla. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ mamy dość sporo telefonów, ludzi, którzy są na podobnym etapie lub są parę miesięcy dalej i nie potrafią podnieść 150 kg lub nie robią testów. To nie zawsze tak jest, ok? Więc z jednej strony fajnie, bo nagrywamy rehabilitację, która jest po prostu kosmicznie szybka. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to możliwe za 6-7 tygodni będziesz już biegał, co jest naprawdę szybko, aż za szybko, więc nawet tutaj jest taka troszeczkę obawa, czy to wszystko nie idzie za szybko, więc raczej staramy się taki delikatny hamulec sobie włączyć i obserwować, czy wszystko naprawdę jest ok, aczkolwiek na bieżąco robimy testy, tak widzieliście, robiliśmy też Biodex, który pokazał nam 2,5% różnicy, więc patrząc na to, że to jest dopiero tam 14 tydzień, to też bardzo dobry wynik. Aczkolwiek jak w poprzedniej rehabilitacji na 6. albo 7 miesiącu przy lżejszym urazie miałem 40 prawie procent i nie mogłem sobie z tym poradzić zupełnie i walczyłem z tym przez kolejne 3 miesiące z chłopakiem, który naprawdę ma taki sam budżet i takie same możliwości, więc to nie zawsze idzie tak gładko. U Pawła poszło gładko, mam nadzieję, że tak zawsze będzie szło do samego końca. Czy były jakieś przygody po drodze? Owszem, ponieważ miejsce poboru cały czas odzywało się bólowo, ale treningiem izometrycznym i heavy slow resistance training, czyli treningiem oporowym z dużym ciężarem i długim czasem pod napięciem, mogliśmy go wyciszyć. Pamiętajcie, dużo problemów może się pojawiać podczas rehabilitacji. Nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, nawet jeżeli korzystamy z najlepszych metod, sprzętu i mamy nieograniczony budżet. Dlaczego Pawłowi idzie tak dobrze? Po pierwsze, jest atletą, miał bardzo dobrą bazę siłową przed urazem i podnosił naprawdę dużo. I to jest zasługa głównie jego współpracy wieloletniej z Gatuno. Po drugie, może to śmiesznie zabrzmi, ale jest bardzo wysoko wyedukowany motorycznie, czyli nie marnowaliśmy czasu na nauczanie go podstawowych wzorców ruchowych i posiada, jak większość sportowców, świetną świadomość ciała. Po trzecie, nie narzekał na żadną kontuzję przeciążeniową przed wystąpieniem urazu. Po czwarte, Paweł przechodzi ten proces już drugi raz, ma doświadczenie, jest przygotowany mentalnie na to, co go czeka. Nie ma już tego strachu jak za pierwszym razem. Po piąte, Paweł darzy nas zaufaniem. Przechodzimy przez ten proces drugi raz, mamy w tym doświadczenie. Pracujemy w zespole i też opieramy się na testach, aby sprawdzić, czy nasza praca przynosi pożądane efekty. Po szóste, Paweł dobrze przygotował się do operacji. I po siódme, ostatnie, tak naprawdę teraz rehabilitacja jest jego pracą na cały etat. Nie musi chodzić do szkoły, nie musi chodzić na uczelnię, do pracy. Skupia się wyłącznie na rehabilitacji. Dba o odżywianie, o regenerację, o sen. Także mało osób może sobie pozwolić na taki komfort. Jako że stałem się troszkę influencerem od kolan lub ogólnie rehabilitacji kolana, bardzo dużo osób do mnie pisze i pyta się, czy ich rehabilitacja wygląda dobrze, a czy jak nie mam pełnego wyprostu w 3-4 miesiącu to dobrze czy źle, a czy jak to tamto, czy chłopaki są w stanie mnie przyjąć również na rehabilitację. Chciałem przygotować taką mapkę Polski z listą specjalistów, których ja uważam, czy ludzie, którym ja ufam, że znają się na tej robocie, uważają, że są godni polecenia. Chciałbym, żebyście mogli pojechać do specjalisty gdzieś blisko Was. Chciałbym przynajmniej 2, 3, może 4 specjalistów z każdego województwa Wam pokazać. Oczywiście to też nie jest tak, że jak kogoś tam nie będzie, to on się nie nadaje i że on jest, nie można u niego się rehabilitować. Kompletnie nie mam takiego zamiaru. Po prostu ja swoimi dojściami chcę pomóc Wam i wskazać przynajmniej po 3-4 specjalistów z każdego województwa. To, że kogoś tam nie ma, to nie znaczy, że jest słaby czy się nie nadaje. Kompletnie nie. Ale jeśli Wy czujecie po swojej nodze, że ta rehabilitacja nie idzie, albo że widzicie, że ona wygląda jakoś dziwnie, to wtedy będziecie mogli podjechać sobie do swojego województwa, do pana X czy Y, czy pani X i Y i ona Wam powie, nakreśli, słuchaj, no wygląda to tak i tak, powinieneś robić troszkę inne ćwiczenia, albo kompletnie inne ćwiczenia, bo czasami naprawdę przychodzą tutaj do chłopaków ludzie, którzy niby współpracowali z fizjoterapeutami 5, 6, 7 miesięcy, a to kolano wygląda jakby nie robili nic. To bardziej kieruje do takich osób, które no niestety trafiły na swojej drodze na ludzi, którzy no albo nie są kompetentni, albo po prostu, nie wiem, nie wiedzą co robią. Ostatnie
2 tygodnie, czyli pomiędzy tym 10 a aktualnym momentem, no to już tak naprawdę w życiu codziennym w ogóle nie czuję, jakbym był kontuzjowany. I na siłowni, no w takich niedynamicznych ćwiczeniach również, no bo już te ciężary dźwigam praktycznie takie same, jak dźwigałem przed kontuzją. Też stałem się troszkę bardziej masywny. Jeśli sobie pewnie porównacie pierwszy odcinek, a teraz, to można zobaczyć, że tej masy mięśniowej trochę nabrałem. Więc ogólnie te ostatnie 3 tygodnie to jest taka po prostu rehabilitacja. Siłownia i po prostu też czekam na ten moment, kiedy będę mógł biegać, bo to jest kolejny taki ten krok milowy, który znowu resetuje tą głowę i pokazuje, ok, jestem krok dalej. No i mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. Ale jak będą wyglądały kolejne etapy? Jak już wcześniej mówiliśmy, szukamy dwukrotności masy ciała jako wyznacznik wejścia w dynamikę. I tu jest taki teraz ciekawy problem, że mielibyśmy patrzeć tylko na to, no to Paweł może wchodzić w dynamikę już teraz, bo potrafi podnieść to bez problemu. Ale dlatego robimy drugi test, czyli Biodex, który nam pokazał, że chociaż on potrafi podnieść tą dwukrotność masy ciała na przysiad czy na martwy ciąg, to ta czwórka nadal jest 25% słabsza. Okay? Czyli tu musi zachodzić jakaś kompensacja, no bo jeżeli tu 25% mamy różnicy i na dwójkach jeszcze 15%, no to na pewno jest tak, że dużą część pracy wykonuje nadal noga zdrowa. Dlatego my robimy podwójną weryfikację i poza tym, że on musi podnieść ten ciężar, to Biodex musi nam wskazywać odpowiednie wartości. Czyli teraz, jeżeli już mamy ten ciężar, to przestaniemy się tak mocno skupiać na tym, żeby on dźwigał te lifty. Oczywiście będziemy utrzymywać ten poziom siły, ale raczej będziemy starać się izolowanie odbudować siłę właśnie w tym czworogłowym, w tej grupie kulszowo-golniowej, czyli mieć ten drugi checkpoint jako Biodex i wprowadzamy go do dynamiki, czyli zaczną się jakieś delikatne biegania, chociaż już pewnie będziemy w trakcie już go tam delikatnie wprowadzać, jakimiś tam podskokami. Rehabilitacja idzie super, lepiej niż wszyscy się spodziewali, aczkolwiek ja też miewam trudne momenty, tylko jak mam trudny moment, to jest mi ciężko wyciągnąć kamerę i o tym mówić. Jesteśmy kilka dni po meczach reprezentacji. Kiedy jestem zdrowy, to nie jest tak, że zawsze jadę na tą reprezentację, więcej mnie tam nie ma niż jestem, ale kiedy jestem zdrowy, to mogę uczestniczyć w tym wyścigu o to powołanie do tej reprezentacji i wiem, że daję z siebie 100%, więc jeśli tego powołania nie ma, to oczywiście jestem zdenerwowany, ale wiem, że dałem z siebie wszystko, a w tym momencie jest tak, że ja nawet do tego wyścigu nie mogę stanąć. To sprawia, że ja nie jestem w stanie oglądać nawet meczu chłopaków. Tak naprawdę pierwszego meczu oglądałem 3 minuty, nie byłem w stanie go zobaczyć. Drugi mecz gdzieś tam leciał w tle, też nie byłem w stanie na niego patrzeć, ze względu na to, że po prostu jest to dosyć bolesne. Ja takie momenty trudne też mam, więc jeśli ty masz takie momenty i oglądasz mnie w jakimś odcinku śmiejącego się i myślisz, że ja zawsze i wszędzie jestem taki uśmiechnięty i ta rehabilitacja leci jak z płatka, czy pod względem fizycznym, czy mentalnym, to tak nie jest. I ja nie lubię czegoś takiego w mediach społecznościowych, pokazywania tylko tych super momentów. Oczywiście takie momenty też są i je pokazuję, ale uwierzcie mi, że nie cały dzień mój tak wygląda, że ja jestem super szczęśliwy. Mam też takie momenty, w których nie jest mi dobrze. Za tydzień również lecę do Holandii. Nie wiem, jak moi koledzy z drużyny zareagowaliby na to, żebym wszedł od razu z kamerą, więc raczej z takich reakcji z drużyny nie będzie, ale no, zabiorę was do Holandii na stadion, na mecz, bo też na meczu będziemy. Może pokażę wam coś z zakulis, jak to wygląda z mojej perspektywy. Mam zaproszenie do chłopaków z kibicowskiej trybuny, żeby tam do nich pójść, może też tam was zabiorę. Myślę, że z tego będzie fajny materiał. Ja jadę tam za tydzień, wy to zobaczycie za 2, więc zapraszam was do subowania, komentowania, lajkowania i wszystkiego, co tam jeszcze jest. Dziękuję wam za dzisiaj. Cześć.